Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek Project Eden's Garden. Witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, ostatnio skończyliśmy na nocy u tego oto Setsiaka i pod jej koniec, bo dosłownie przed chwilą ktoś wsunął, no podejrzewam, że był to Tozu albo Mara, listy zaadresowane do nas, które chyba są powoli zaczątkiem motywu. I w tych listach dostaliśmy zdjęcia Wolfganga oraz zdjęcia Cassidy, które kompletnie nie pasowały do tego, co o tych osobach wiemy. Szczerze, nie mam na razie teorii, jakiejś konkretnej teorii na to, co to może oznaczać. Oczywiście przeszło przez myśl, że może to jest jakaś symulacja, oni nie żyją i są w rajskim Edenie, w jego ogrodach i to są jakieś przebłyski ich starego życia, ale może to być po prostu jakieś AI, nie wiem. Na razie ciężko powiedzieć, warto na pewno jednak to zapamiętać, no i warto też wiedzieć, że to może być dla kogoś jakiś motyw. Nie wiem, jak czyjeś zdjęcie z przeszłości może być dla kogoś motywem, ale być może losy niektórych postaci są ze sobą powiązane. Zobaczymy. Chciałem zrobić też predykcję i chyba możemy to zrobić na sam start, ale może pod koniec tego odcinka. Jeszcze myślę, że jeszcze to przed nami. Idziemy teraz chyba do jadalni, o ile się mylę. Ponieważ tam poszedł też Kai i też my byliśmy głodni. Ha? Dlaczego wszyscy tutaj są? No, w końcu! Co ci tyle zajęło? O czym ty gadasz? Przepraszam, czekaliśmy na ciebie. Kai powiedział nam, że wasza dwójka otrzymała listy. Czy to się zgadza? Kai tak powiedział? Sorry. To dupek. Nie mógł zamknąć mordy? Więc czy Kai ma rację? Otrzymałeś list? Jeżeli powiem nie, Kai prawdopodobnie powie wszystkim, że kłamie. Tak, otrzymałem. Jest to potwierdzone. Wszyscy dostali taki. Okej. Myślałem, że tylko my dostaliśmy i że to będzie coś powalonego. Wszyscy dostali list? Tak, obudziliśmy się z listem, który został wciśnięty tam pod drzwi. Ha? Czy to oznacza, że oni też otrzymali listy o Cassidy i Wolfgangu? Teraz, kiedy wszyscy tutaj są, możemy się podzielić listami, racja? Poczekajcie, nie wiem, czy to dobry pomysł. Czekałem na to! Jet wyciągnął kawałek papieru z jednej z kieszeni swojego stroju. Toshiko ma chłopaka w trzeciej klasie i zdradziła go. Miała chłopaka w trzeciej klasie i zdradziła go, kiedy poszła do domku zabawkowego z innym chłopcem. Szmata! Jak śmiała. Trzecia klasa. Czyli pewnie rok temu? Dwa punchline'y wycelowane w Toshiko, możemy wrócić do normy. Okej, czyli niektórzy po prostu dostali takie sekrety jakby? Bo chyba, że no, znaczy to, że Wolfgang ma żonę może też być poniekąd sekretem, ale... Haha! Czy to jest urocze? Spójrzcie na to zdjęcie z tyłu. To jest obrazek jakiegoś dziecka. Czy Toshiko to narysowała? Toshiko taka rozlasła od młodego wieku? Nie mam pojęcia, że... ale to ty skończysz jako doradztwo randkowe. Toshiko podbiegła do Jetta i zabrała mu kopertę. Moje sekrety są moje. Jak śmiesz wykazywać się na forum publicznym? Jesteś złodziejem. Bandytą. Oddawaj. Co, Danielo? Nie słyszałem stąd. Mówiąc to, Jet podniósł zdjęcie, tak, żeby było poza zasięgiem Toshiko. Okej, wystarczy. Indeed, weszła pomiędzy Jetta i złapała go za rękę. Dalej, oddawaj zdjęcie. Jasne, proszę pani. Byłam inną osobą przez te wszystkie lata, ale teraz się zmieniłam. Jestem kobietą, która nigdy nie dałaby się wplątać w taką niepotrzebne zamieszanie. Cieszę się, że już nie bawisz się w domku, chyba. Wszyscy doradzałbym, żebyście byli ostrożni z tymi kopertami. Patrząc na nie, one zawierają nasze sekrety. Ten, który dostał Jet, na całe szczęście był tylko żartem. A niektóre z nich mogą być znacznie bardziej niebezpieczne. Okej, ale...
No ona jakby zachowuje się poniekąd, Toshiko, jakby to rzeczywiście był sekret o niej. Czy to oznacza, że to o Wolfgangu też jest prawdą? A jeżeli jest prawdą, to dlaczego jest taka data? Coś tutaj ewidentnie nie gra i to jest taki błąd logiczny, oczywiście podejrzewam, że całkowicie przemyślany przez twórców, który zagryza się już na pierwszym możliwym zakręcie. Coś tu nie gra. Coś tu nie gra. Ale to jest bardzo ciekawe, ja bardzo lubię ten motyw z sekretami. Jest on już mega oklepany, ale zazwyczaj no to jest wyciągnięcie wszystkich dział. To musi być ciekawe. Chyba, że ktoś już zrobi arcynudne sekrety, ale nie wiem, jaki sekret musiał być nudny. Such disrespect. Tylko żart? Cóż za brak szacunku? Jumpster. Wow. Jakim cudem się tak do nas zakradasz? Ten szantaż to jest coś prosto z waszych koszmarów. Zatopiłem się głęboko w najmroczniejsze otchłanie waszego mózgu, żeby je stworzyć. Szantaż? Zapisałem wasze najgorsze sekrety na tyłach tych zdjęć. I rozdysponowałem je pośród waszych kolegów z klasy. Okej, czyli Wolfgang żył w cieniu swojego ojca i mu się to prawdopodobnie nie podoba. Ja tak bym zrozumiał jego sekret. Nie wiem, dlaczego jest na tyle zdjęcia jego z żoną, bo to jakby dwa sekrety w cenie jednego poniekąd. Jeszcze ta tajemnicza data, ale... Nikt nie dostał swojego własnego, ponieważ chodzi tutaj o to, żebyście zasiali ziarno niepewności w grupie. I have an appetite. A w końcu, po tym doczekamy się zabójstwa. Isn't this lovely? Tada! A to jest właśnie nasz oficjalny pierwszy motyw morderstwa. Aplauz, aplauz. Bardzo lubię ten motyw, bardzo lubię ten motyw. W sensie nie chodzi o ten konkretny, nie wiem jeszcze jak dobrze wyjdzie to twórcom Project Eden's Garden, ale to jest motyw, który musi wyjść po prostu. I ja osobiście wolę jak jest już w drugim rozdziale, bo kiedy jest w pierwszym rozdziale, ja na przykład nie jestem w stanie jeszcze o wielu osobach zbyt wiele powiedzieć, ale jeżeli byłby to drugi rozdział i wiedziałbym już na przykład, że Wolfgang to jest bardzo porządny prawnik, a Toshiko to jest świętoszka wielka i przodowniczka miłości i nagle bym się dowiedział, że chłop jest po prostu napędzany nienawiścią do tego, że jest taki sam jak swój ojciec, a z kolei chłopiara okazuje się być tak naprawdę kimś, kto doradza jak kochać, jak dobierać się w pary, a zarazem osobą, która swoją świętą zasadę złamała, żeby w ogóle dotrzeć do tego momentu i być może zainspirować się do takiego, a nie innego talentu. To dopiero byłby szok. I z tą dwójką rzeczywiście być może nawet jestem w stanie coś takiego powiedzieć, chociaż wątpię, ale z niektórymi w ogóle nie mogę. I dlatego uważam, że motyw z sekretami jest idealny na rozdział drugi, a nawet bym mógł dać go na rozdział trzeci, ale drugi jest perfekcyjny od tego motywu. Czy powiedziałeś motyw morderstwa? Nie ma szans. Nie możesz mówić poważnie. Najgorsze sekrety nas wszystkich, te, które usłyszeliśmy, to są jakieś pierdoły z podstawówki. Cóż, niektórzy z was są nieinteresujący i nie dało się znaleźć na nich materiałów. Ale z drugiej strony zdecydowałem się sprawić, że niektóre sekrety są trochę bardziej niejasne i tajemnicze, żebyście mogli jeszcze bardziej dociskać się o informacje. Jeżeli wyjawisz nasze sekrety, przynajmniej zrób to odpowiednio. Ja zdecydowanie nie trzymałabym... Nie patyczkowałabym się, gdybym miała brudy na ciebie. O, zanotowane. Moja... No, jakoś tak ją nazwał. Chwila, moment. Czy to nie jest podejrzanie podobne do tego, co Ewa zasugerowała, że stanie się wczoraj? W jaki sposób? Ona powiedziała, że nasi porywacze spróbują podzielić nasze sekrety, żeby sprowokować morderstwo. Dzień później dokładnie ten scenariusz się dzieje. To nie może być przypadek. Czy ty implikujesz, że słuchałem waszej rozmowy, żeby zdobyć pomysły na moją zabójczą grę? Niesamowicie bezczelne, a jednak całkowicie poprawne. Mówisz poważnie? Nic nie jest naprawdę oryginalne, mój drogi uczniu. Musisz spróbować znaleźć inspirację, gdzie tylko możesz. Bardzo dobry cytat. Cholera, więc jesteśmy w tym baganie przez tą matematyczkę? No, to nic nowego na ten moment. No dobra, ale... Sorry, obsado Eden's Garden, ale pierdolcie się i dajcie spokój Ewie. No nie wiem,
powiedziała coś na głos, bardzo uzasadnioną obawę i teraz będziecie na niej wieszać psy? Znaleźliście sobie ofiarę i mnie to mega zaczęła wkurzać. Jesteście słabiaki. To bardzo okrężna droga, tak. Blood is Żeby rushing. pomyśleć, że jedno z was byłoby odpowiedzialne za te wszystkie szantaże. Czy to nie napełnia was gniewem? Powinnaś była być cicho. Moving on. Tak czy siak. To chyba tyle, jeśli chodzi o ogłoszenie. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za cudowny dar wysłuchania. Swoją drogą, jeżeli zastanawiacie się, gdzie jest Mara, ona obserwuje was z bardzo bliska. Więc proszę, zachowujcie się poprawnie. Tozu znika. Staliśmy w ciszy, próbując wypakować z siebie to, co zostało nam powiedziane. Szantaż? Motyw morderstwa? Widziałem, jak zrozumienie pojawiało się na twarzach innych uczniów. Jakiekolwiek zalążki normalności w ich życiach zniknęły, zamienione brudnym światem zabójczej gry. Guys. Nie rozumiem, dlaczego on chce, żebyśmy krzywdzili się tak bardzo. Hej wy, nie posłuchacie go, racja? Oczywiście, że nie posłuchają panno Venicio. On uwielbia mówić jej nazwisko, zauważyliście? Zawsze to on odpowiada na jej słowa i zawsze to panno Venicio, bo to bardzo ładnie brzmi swoją drogą. Panno Venicio, proszę przynieść mi kawę. Wolfgang poszedł naprzód, znaczy wyszedł krok naprzód i położył dłoń na ramieniu Diany. Sorry. Przepraszam, nigdy nie sądziłam, że podejdziesz tak bezpośrednio. Że podejdą tak bezpośrednio, chyba chodzi jednak o Tozu. Mówienie o sekretach wszystkich, jakby naprawdę brali się poważnie za tą grę. W porządku, jakoś przez to przejdziemy. Czy możemy być pewni, że cały ten szantaż to jest prawda? To Shiko to zdecydowanie była prawda, ale może są bardziej perfidne kłamstwa, rozsiane tylko po to, żeby zasiać konflikt. No, on sam powiedział to, że niektóre stwierdzenia zostały zrobione celowo niejasno, bo same w sobie nie były aż takie groźne, więc zostały tak niedopowiedziane, żeby ludzie sobie sami dopowiadali. That ain't it. Nie wiem. Takie kłamstwa zawsze dosyć łatwo da się odbić. Nienawidzę tego, jak ten człowiek próbuje się z nami bawić. On prawdopodobnie obserwuje nas w tej chwili. Na to nie możemy pozwolić mu wygrać. Wolfgang obrócił się do reszty z nas. Nie mam pojęcia, jaka informacja jest w waszych kopertach. Jest to możliwe, że one są niekrzywdzące, tak jak to Shiko. Ale biorąc pod uwagę naszą sytuację, jestem zmuszony wierzyć, że jest inaczej. Z tego właśnie powodu chcę, żebyście pomówili z osobą, której szantaż macie i tylko z nią. Nawet jeżeli zawartość koperty wydaje się być okropna, dajcie osobie szansę, żeby się wytłumaczyła. Oj, to jest identyko motyw i tutaj spoiler, jak rozwinę 5, to znaczy, że jest koniec spoilera, będzie to spoiler z innego fangana. Jeżeli nie oglądaliście fanganów, a nie chcecie wiedzieć, jaki był w jakimś fanganie motyw, będę mówił o tym motywie z innego fangana, to po prostu zdejmijcie chwilę słuchawki albo przewincie, jak nie będę miał już tej pięści zaciśniętej. Jak otworzę, możecie nakładać słuchawki z powrotem. Chodzi mi oczywiście o Disper Time, rozdział 2. Identyko motyw był tam. I też tam były próby właśnie takie jak tutaj. Już. Mogę zapewnić was, że nie jesteśmy okropnymi ludźmi. Nasze akcje można łatwo mylnie zrozumieć i można je mylnie przedstawić przez naszych porywaczy. Musimy zaufać sobie, jeżeli planujemy przejść przez tą zabójczą grę. Jeżeli zaufacie swoim towarzyszom, to oni zaufają wam. O, tak, racja. Jakoś damy radę. Chciałbym przemawiać tak jak ty, Wolfgang. Wolfgang zbiera całą chwałę, ale ja myślę, że nie ma szans, żeby jego niezachwiany obraz został nawet do końca tego rozdziału. Już nie mówiąc o kolejnych. Tu coś pójdzie, nie mówię, że on będzie jakimś psycholem, chociaż nie zdziwiłbym się, ale nie ma szans, żeby taki czyściutki obraz został do końca. Nie wierzę w to. Dziękuję za miłe słowa. Więc powinniśmy skonfrontować się, nie, spotkać się z osobą, której szantaż mamy. Makes sense. To może być ryzykowne, ale to może być jedyny sposób, żeby ta grupa była razem. Embarrassing. O, nie wiem kto ma mój, ale na pewno
Nie myślicie o mnie gorzej, prawda? Ja na pewno spotkam się z tą osobą i to szybciutko. Mi tam pasuje, jak ma być. Nie ma niczego w tych kopertach, co byłoby gorsze niż to, co ludzie już powiedzieli. Zastanawiam się, czy jest jakaś przewaga, jeżeli ktoś zachowa to prywatnie i nie pokaże grupie. Chyba wpłynęliśmy na bardzo burzowe wody. Ale skoro większość z nas przyjmuje radę Wolfganga, chyba jakoś to będzie. Na razie rozejdźmy się. Dajmy każdemu szansę, żeby pomówił z innymi. Zgadza się? Jak w zegarku, uczniowie poszli w inne strony. Czyli naprawdę podzielą się swoimi szantażami z innymi. Ta informacja jest tylko użyteczna, jeżeli inna osoba nie wie, że ją masz. Nie wspominając, że co jeżeli szantaż jest naprawdę poważny. Czy ta osoba poczuje komfort spotkania się? Każdy jest taki naiwny. A raz jeszcze, czy to może zadziałać na moją korzyść? Moje czyny są czyste, wiem to na pewno, więc ktokolwiek ma mój szantaż, prawdopodobnie wyjdzie naprzód. A co do Wolfganga? Jaki ojciec, taki syn. Pod skórą owcy kryje się wilczy umysł. Ja myślę, że to jest po prostu już teraz potwierdzenie totalne, że Wolfgang będzie jakimś... Ja myślę, że on będzie taki chorobliwie ambitny. I myślę, że on to będzie miał po tym, że właśnie wziął tą wartość od ojca swojego i dlatego to jest taki sekret. To jest zdecydowanie jeden z tych niejasnych sekretów, o których wspominał Tozu. Musi być powód, dla którego jest tak tajemniczy, poza utrudnieniem mojego życia. Czy to była takie schowanie potępiającej informacji? To jest jedyny powód, który przychodzi mi do głowy. Zastanawiam się, dlaczego ja otrzymałem ten konkretny szantaż. Może powinienem znaleźć Tozu i zapytać. On musi ukrywać się gdzieś tutaj, racja? Patrząc jak szybko on umie pojawiać się i znikać, on musi mieć swój własny sposób na nawigowanie tym budynkiem. Sposób, który jest ukryty przed uczniami. Kiedy rozważałem możliwości w mojej głowie, przygotowałem śniadanie i wróciłem do mojego pokoju. Kryjówka Tozu, gdzie ona może być? Moim zdaniem, spotkanie się teraz z Tozu to jest kuszenie diabła, bo jeżeli, nie daj Bóg, ktoś zobaczy, że oni razem rozmawiają albo usłyszy, co nie jest też trudne w tych ścianach, które są z papieru, to natychmiastowo Damon będzie podejrzewany o to, że jest jakoś w to zamieszany, szczególnie, że jest powiązany z Ewą, która też ma bardzo kiepską reputację w grupie. Ten panel PIN w aptece zdecydowanie jest podejrzany, ale to jest bezużyteczne, jeżeli nie znam kodu. Mógłbym złamać zasadę, żeby zdobyć uwagę Tozu, ale wtedy ryzykowałbym, że zostanę zestrzelony przez jego wspólniczkę. Więc co jeszcze mogę zrobić? Myśl, Damon, myśl. Sposób, żeby skomunikować się z Tozu. Okej. Nie wiem, może po prostu mój tablet? Nie ma tu jakiegoś przywołaj Tozu albo coś? Na pewno możesz sobie zapisać przy okazji. Tutaj sobie pozwolę zapisać. Czy muszę wyjść z pokoju, z ciekawości? Musi być coś, co przylepiłem, czyli coś tutaj. Podium? Może podium ma sekretny mikrofon? Nie, nic tu nie ma. Oczywiście, że nie ma. O, coś wcisnąłem. Oczywiście, że nie ma. Sekretny mikrofon? Co ja sobie w ogóle myślałem? Może te książki atrapy? Nie wejść w interakcję z nimi? Chyba nie mogę. A, kamera! No przecież, Boże, na czym ja się w ogóle zastanawiam? Kamera. Chwila, czy to może być to? Chociaż ja nie widzę Tozu, on powinien zobaczyć mnie. Co znaczy, że ta kamera... Tak, ta kamera jest sposobem, w jaki się skomunikuje. Wziąłem kartkę przylepną i dropis z biurka i napisałem wiadomość. Do Tozu. Mam pytania co do motywu morderstwa. Spotkajmy się w pokoju boilerowym o 20:10 dzisiaj. Damon Maitsu. Ja pierdzielę. Jestem tak na 65% przekonany, że ktoś zginie w tym boilerze i ta kartka zostanie przerwana tak, że będzie się zaczynała Murder Motive. Let's meet in the boiler room at 8:10 p.m. tonight. Damon Maitsu. Jestem prawie pewien. To nawet wygląda... Ja już widzę oczami wyobraźni
CG, gdzie jest ta kartka rozrywana w pół, tak idealnie, żeby był tylko słowo murder motive na górze i żeby to tutorial I have questions about the było ucięte. Kto pisze taką wiadomość? Nie muszę pisać chodź tutaj cieniasia albo coś? Użycie krzesła jako stołka. Używając krzesła jako stołka przylepiłem naklejkę do kamery. Skoro notatka może być łatwo usunięta bez zostawienia znaku, to co robię tutaj nie powinno być liczone jako niszczenie własności. Jeżeli mam rację i Tozu zobaczy nagranie z kamer, spotka się ze mną dzisiaj, przynajmniej mam nadzieję, że pozwoli mi na taką, zrobi mi taką przyjemność. Znaczy, no, jakby zgodzi się na takie coś. Do tego czasu może znajdę jakiś sposób, żeby minął mi czas, ale co powinienem zrobić? Free time eventy, prawda? Start. Witaj we Free Time Eventach. Podczas Free Time Eventów albo FTA masz okazję, żeby spędzić trochę cennego czasu w cztery oczy z jednym ze swoich kolegów z klasy. Skoro nie zrobiłeś zbyt dobrego pierwszego wrażenia, to może zająć trochę czasu, zanim przekonasz ich do rozmowy z tobą, ale nie martw się, ponieważ potężna maszyna pachinko jest tutaj, żeby ci pomóc. Jeżeli nie pamiętasz, maszyna pachinko może być znaleziona w środku apteki. Jeżeli wygrasz rundę pachinko, zostaniesz nagrodzony specjalną walutą nazwaną marabatsy. Marabatsy mogą być wydane w gachaponie, żeby otrzymać prezenty. Daj swojemu koledze prezent i może ten z tobą pogada. Żeby zobaczyć swoje prezenty, po prostu użyj swojego tosu trinketa i wybierz zakładkę prezenty. W prezentach pojawiły się preferencje twoich kolegów. Zielona strzałka wskazuje, że uczeń albo kocha, albo lubi prezent, a czerwona, że nie lubi albo nienawidzi. Brak strzałki oznacza, że jest neutralny. Im bardziej lubi dany prezent, tym bardziej prawdopodobne jest to, że z tobą spędzi czas. Swoją drogą, na start dostać 10 marabatsów, tak żebyś wiedział. To tyle, baw się dobrze. Okej, powiem od razu, jaki był mój plan i zrobię sobie tutaj mimo wszystko save'a, bo być może w jakiś sposób ten plan zrealizuję. Mój plan był taki, żeby poświęcić trochę swojego czasu i zrobić wam specjalny odcinek, a właściwie paręnaście odcinków, znaczy parę odcinków, powiem, bym to na 3 odcinki podzielił, gdzie bym zrobił wszystkie free time eventy, po prostu przychodząc w grę odpowiednią ilość razy, ale doszły mnie słuchy, że free time eventy są tylko dostępne w takiej ilości, że nie da się wymarsować postaci żadnej podczas pierwszego rozdziału i szczerze, no powiem tak, myślę, że trochę mija się to z celem, ponieważ jakbym musiał się tyle napracować, żeby zrobić wam pełne kompendium i wszystkie 16, znaczy 15 postaci z pełnymi free time eventami, spoko. A tutaj bez najważniejszego eventu, tylko po to, żeby pokazać wam 4 eventy, no raczej już mi trochę zapał opadł, bo nie byłoby to kompletne i nie miałoby to sensu. Z kolei, jeżeli nawet nie da się ukończyć postaci jednej, to znaczy, żeby robić taki filmik, nawet jak wyjdzie rozdział drugi, musiałbym przychodzić cały proces parokrotnie, żeby pokazać wam po kolei kolejne postacie. No, według mnie bez sensu, prawda? Dlatego też, moi drodzy, chyba po prostu spędzimy trochę czasu, a póki co idźmy zobaczyć, jak działają te maszyny. Słyszałem, że jest jakaś minigierka, w której można być chyba jakoś dobrym i wtedy lepiej to wszystko ogarnąć, nie wiem, do kraju na razie idziemy, bo to już są osoby, które... Chwila, czy ja mogę użyć mapy? Tak sobie teraz zadam pytanie. I mogę szukać wszystkich, fajnie, że to jest. Czy mogę do tutaj się tepnąć? Mogę. Będzie szybciej troszkę. Nie wiem, z czym jeszcze spędzę te free time eventy, a raczej chcę się skupić na obcięciu tej maszyny. Nie chcę też wam zabrać za dużo czasu z tym związanego, ale... Zastanawiam się, czy piknąć kogoś, z kim spędzę czas wolny, kogoś, kogo po prostu lubię, kogoś, kto mnie bardzo interesuje, ale niekoniecznie go lubię, albo kogoś, kogo stawiam, że ewentualnie odpadnie, żeby chociaż trochę lepiej go poznać, albo ją. No nie wiem, zobaczymy. Na razie zobaczmy tą maszynę pachinko. A chwila, to już jest to, a ja bym chciał... Nie no, chwila, bo to była ta gacha maszyna. Okej. A chwila, tu też się wsadza... Okej, gachapon. Okej, to można przemnożyć... Zapiszmy sobie w tym miejscu, okej? Ja być może troszkę tutaj spędzę czasu takiego, że wytnę to po prostu z montażu.
ale chciałbym po prostu... O, być gotowy. Ale szczerze, myślę, że jesteśmy całkiem niedaleko ciała odkrycia, więc w tym odcinku jeszcze będziemy typować, bo myślę, że... No, myślę, że jeszcze będą 2-3 odcinki do tego ciała, ale kto wie, kto wie. You never know, guys, you never know. Dobra, nie wiem, wrzucę na razie monetkę, żeby zobaczyć, jak to działa w ogóle. Czy zjadły mi 2 monetki? Okej, jaki jest mój cel? Help? Okej, wsadem się rusza, ale jaki jest... tutorial, o. The objective is to accumulate points to fill the dark on your right. There are 3 tokens, Apple, Mara and Tozu. Tozu jest najwięcej warty, Mara średnio, Apple najmniej. Clear the arena of all red perks. The stage will reset with the players. Okej, czyli trzeba usunąć wszystkie czerwone kulki. I rozumiem, że to będzie się tak odbijało? Okej. Okej, to jest dosyć słabe. O, odzyskałem ją, dobra, to tak działa, super. O, cholerka. Aj! Myślałem, że dojedzie. Ładnie, 3 za 1. Mam jeszcze 5 orbów, tutaj teraz 1. O Jezu, drugi! Tak! Nice! Dobra, to jest prościzna już. Coś się tak odbije tylko. Oj, odbije się... Dobra, elegancko. Mam nadzieję, że to jest... Oj. Okej. Aha, i ten multiplayer to ile razy się odbija tylko... Dobra, ważne jest to, że zdobyłem odpowiednią ilość. Fajnie by było tutaj to jakoś tak, wiecie, odbić, żeby to się tak z 50 razy odbiło od siebie, ale to chyba nie jest takie proste. A, to znika przecież. Też jestem grapą. Dobra, i co teraz? To jest kolejna runda? Ja tylko jedną monetkę gram. Aha, rozumiem, o co chodzi. Ja mogę grać tak długo, jak będę w stanie czyścić te monetki. Rozumiecie? W sensie te orbiki. Jak nie będę w stanie oczyścić orbita już, to zacznie to inaczej działać po prostu. I będę już nie mieć kolejnej planszy wtedy. Dobra, o! Dobra, teraz to będzie idealne? Nie będzie idealne, ale jest niezłe. Jest! Zajebiste jest. Nie zrobiłem tego właśnie. Ojeju, ale flaka puściłem. Jak tutaj trafić, to jest pytanie. Dobrze, nice! Dobra, i teraz tam spróbujmy wbić jak najwięcej punktów. Dobra, jest nieźle. Jest jakoś mocy tego działa? Chyba nie da się. Ładnie. O, co? W ogóle nie poleciało w tą stronę, w którą myślałem, że poleci. Ty, to ja mogę dyszkę od razu zagrać. Ale co? Odbiło się od poręczy? Dobra, może być. Aj, bardzo delikatnie się tym rusza, czyli bardzo duża czułość jest. O nie, prawie złapało. Dobra, to było żałosne, ale się udało. To jaka trzeba przebić w ten sposób to. Akurat... Dobrze, nice. Dobra. Jak nie to wygląda jak coś, co będę chciał jeszcze wbić szybciutko sobie troszkę więcej. Ja nie wiem, że to potrzebował, ale w sumie z czystej ciekawości bym trochę zaczął więcej tych prezentów. Wow, ale to było słabe. Już widzę, jak kiedyś by to wyszło na Steamie, jakby był achievement na przykład, żeby wbili Tozu 2 razy podczas jednego starcia, czy coś. O, jeszcze wpadło, nice! Nice. Just the right spot, guys. Dobra. Chyba trzeba tutaj przygotować... Oj. O tak oto właśnie. Tako. Dobra. Okej, może być. Dobrze, wow. Szkoda, że jeszcze nie wpadł, to byłoby w ogóle genialne. O! To chyba największy mój kombo prawie był. No prawie, bo chyba już był taki raz. O! To było też zarąbiste. No, to też było świetne. Kurde, dobry gracz jestem.
ładnie, żeby się odbiło jeszcze od czegoś. Idealnie. Dobrze. Jackpot. 11 wygram, okej, rozumiem. Oj, replay chyba by się przydało, co? Ale czy replay będzie na tej samej... O nie, nie. O nie, bo to jest z tą najniższą stawką. Nie mogę stąd wyjść? Chyba nie mogę. Wiesz, to przed wygląda, jakby to był... O! Okej. Oj, jakby było idealnie. Dobra, tutaj robię... O, tak o. Prosto między kule. Świetnie. Wow, niesamowite, że to aż 3 uderzyło. Dobra. Spróbmy teraz trochę szybszą wersję, żeby was nie zanudzać, a może bym jeszcze wam to pokazał. O, byłoby tak pięknie. A teraz było z kolei fatalnie. Co jest? Czemu tak słabo się odbija? Ajajaj. Co jest? Dawaj, dawaj, złap go! Nie! Okej, zostały 2, trzeba uważać, bo to już są bardzo Wow, nie wiem, czy mi się to udało, ale się udało. O, dobra, coś tam na koniec jeszcze wpadło. Dawaj, 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 ładnie! Pięknie! O Jezu, jakby to jeszcze tam tego na dole zgarnęło, to byłoby cudownie. Jezus, cudownie. Powinien być ultimate z pacinkowcem. Ale, zawisło. Dobrze, dobrze. O nie. O! Ale sztuczka by była, jakby odbiło się w ten sposób. Dobrze. Czyżby oczyścił całą mapę? Nie, no nie ma szans. Chociaż... O my goodness, ale by było... To też by było zajebiste, jakby się tak podbijało. Ojej, jak blisko. A teraz jakoś chamsko zabudowało. O! Nice! Boże, ile emocji. Lepiej niż na niektórych fanganach. No, To było takie piękne. Chyba koniec przyrody. O, dobra. Chyba uratowałem ostatnim możliwym sposobem. Dobrze. Jeju, ostatni, bo tam już strollowałem strasznie. Tutaj ładnie, 2 się pozbyłem od razu. No tutaj mogło trochę lepiej polecieć, ale nie było katastrofy. Ważne, żeby zdobyć tych punktów jak najwięcej. Aż ja bym chciał taką jedną na mnożniku z tego wszystkiego, co wygrałem, zagrać. Rozumiecie? Dobra. Nie wiem, dlaczego niektóre są takie bardziej niebieskie, ale to chyba jest też jakieś stuknięcia. Co to? A, jackpot po prostu dalej. Quit chcę zrobić. I chcę zobaczyć, jaka jest maksymalna stawka, może tak o. O, jest taka, dobra, czekajcie. Zróbmy to po bożemu. Jak Bóg dał sejwowanie, tak my je wykorzystamy. I gramy full o 30 monetek. Jakby mnie coś jeszcze kusiło, to jeszcze więcej, ale... No, wiecie, to wszystko tak naprawdę zostanie przekazane na potencjalne... Teraz pewnie będę jakoś ciężko mieć... O nie, 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 nie! Zwaliłem. Ty. Aha, bo to działa zupełnie tak jak w rompie. Ja kupiłem w gaczy. Myślałem, że w te pacinko odpalam. Jeszcze raz wczytanie, bo to jest katastrofa się wydarzyła. Panie Boczku. Proszę mi to oddać, to natychmiast. Ale dobrze zapisałem, wyobrażacie sobie, jakby było, jakbym nie zapisał. Aż mi się słabo zrobiło. No i tak miał być progres, że przy kończeniu serii, a tej na pacinko maszynie spędzimy masę czasu. Ale tutaj był troll, bo ja chciałem o tego zrobić. Dobra, i możemy zagrać, tak?
Dobra, zobaczmy. Gra o wszystko. Jakoś więcej tych czerwonych. Panie sędzio. Musi jakieś laki się odbicie zrobić, bo na razie to wygląda tak sobie. Dobra. Oj, to wygląda bardzo źle, tak powiem. Nawet nie kiepsko, to wygląda bardzo źle. Oj. Wygląda mega kiepsko, chyba zaraz będzie... No nie ma szans najmniejszych, jeżeli się nie odbije w jakiś porąbany sposób, bo nie zacznę jej łapać. Odbiło się w porąbany sposób, ale nie zacząłem jej łapać. Dobra. Nadzieja umiera ostatnia. Aha, to jest motyw serii w sumie. No niestety, nie ma szans, chyba że by się to jakoś idealnie odbiło. Nie, quit. Ja co? Wygrałem? Jakim, przepraszam, to cudem zadziałało w taki... To jest chyba rzeczywiście źle zaprojektowane. Że tu byłem gotowy oszukańczo wczytywać, żeby walczyć o swoje. Ale tu nie było potrzeby takiej. Oj. Spadnij. Ajajaj. O nie. To dzieje się... Dobrze. Jezu, idealnie. Myszeczko. O Jezu. O Boże, to ja to wstawię jako oddzielny filmik, to najlepsze granie w Pachinko Machine ever. Boże święty, te trickshoty. Czy to powinno być nielegalne? Teraz będzie trickshot, o. No, w sumie był. Nie tak jak planowałem, co prawda, ale no. Trzeba trochę oczyścić drogę. Dobrze, bardzo dobrze, to było na wagę złota. Na wagę... Słuchajcie, tu nie chodzi o granie w tą zabójczą grę, tu chodzi o to, jakim ja jestem mistrzem w tym, co teraz tutaj robię. To tylko o to się rozchodzi. O mój Boże. Jeszcze jakby się złapało to. Dobra. Jakoś tam trzeba się dokopać. Czekajcie, może na razie spróbujmy odbijać od tych. Dobra, powiedzmy. Ale tutaj już może i trochę gorzej. Aha, ja rozumiem, ten nożnik cały czas... Okej, on cały czas rośnie. Tu nie ma skamu za bardzo. Dałem trickshot. To ja zaraz tak to przemnożę, że to po prostu ten toz tu się nie wypłaci. To będzie zabójcza gra dla jego portfela. Dobrze, dobrze. Panie Bobrze. O, nie potrzebuję takich odbić. To muzyczka. Dobrze. Jeszcze dwa. Ajajaj, aż mi się ciepło zrobiło. Dawaj, dawaj, jeszcze. Dobrze. Po zwycięstwo. Dobrze. I tak naprawdę, im dłużej trzymamy się, to jest o tyle dobrze, że po prostu najzwyczajniej w świecie lecę po kolejne mnożniki. Ale to już tak naprawdę od samego początku prawie jest to wypłacalne. Oj. Dobrze, to jest też dobre. To jest idealne. To jest idealne, drodzy państwo. Tylko jak teraz tutaj zrobić? No, wiecie jak chcę wycelować, ale widzicie, że... Nice. Dobrze. Niech się odbije w jakiś najbardziej chory sposób. Zajebisty. Dobra. Dobrze. O! O! Ajajaj. Dawaj. Jeszcze wróciło, dobra. A nie, no to jestem...
prostu boli. Ty. Jest ogromna szansa, żeby wyczyścić całą mapę. $720. Adios, Tozu, adios! Już teraz plus 720 jeszcze wbić. O, 1400. Jak? Aha, tylko że... Ile jest tych prezentów, to jest pytanie. Myślę, że tutaj warto by było... Może zróbmy inaczej. Zróbmy inaczej. To będzie fajny dla was punkt, żebyście obejrzeli kolejny odcinek. Moi drodzy, zróbmy teraz szybkie predykcje. Ja pomiędzy odcinkami pyknę jeszcze jedną rozchodniaczka, żeby jeszcze przemnożyć nasz kapitał. I potwieram trochę... Może inaczej. Zróbmy na początek opening tak odrobinki dosłownie, za jedynki na razie. Parę prezentów. Jak się zacznie powtarzać, to ja sobie pomiędzy odcinkami troszkę to pofarmię i wam pokażę po prostu, co sfarmiłem. Może coś w tym stylu. Maki Roll Sushi. Czas na powtórkę 1%. Mini Dumbbells 2%. Back of Gummies. Tutaj niektóre z tych prezentów to są, o ile się nie mylę, rzeczy, które dało się samemu dodać do tej gry, wygrywając konkurs na Discordzie. Twórców chyba nawet jeden z nas oglądających widzów ma taki swój przedmiot w Project Eden's Garden. Jest to chyba przedmiot z Ulyssesa, o ile się nie mylę. Ale nie jestem pewien, który to jest, być może wypatrzymy w międzyczasie. Bardzo miło. Tam na przykład było z Monster Potwory i Spółka. Deser, dobra, fajnie. Nie ma aż takiej ekscytacji, jak myślałem, że będzie. Chyba nawet nie ma sensu dalej farmić. Otworzę z wami parę tych prezentów. O, perfumy Eden's Garden. Pewnie pachną zdradą i rozpaczą. Dobra, kafe. Ja myślę, że z taką gotówką na luzie mi starczy. Czaszki. Nie wiem, ile tych prezentów jest. Monopoly. Z Monopoly, jakieś... Może Pocket Watch? Z rereczek. Genocider Scissors. O, nożyce... Genocidera. Violin, czyli skrzypki. Petrock. Klasyk. Flamethrower Guitar. I coś młodzieżowego. Dziadek nie rozumie. Mysterious Bust. Czy to nie jest jakieś serio z Ace Attorney? Referencja? Mandarin Dark Okimono. Kurde, same nowe na razie wylatują. Jeszcze ani jednej powtórki, bo Bart Spray. Wiem, że jeszcze sporo przede mną, ale... Fish on a Stick. Do pierwszej powtórki gramy. Adios. No. Teraz może predykcja. Jak już tak odcięć zamienił się w takie free for all, to zróbmy małe predykcje tego, kto zginie. One oczywiście będą się zmieniały. Jeżeli ktoś nie wie, jak to w ogóle działa na moim kanale, to już śpieszę z tłumaczeniem. Będziemy teraz przewidywać, kto będzie ofiarą, a kto będzie mordercą w tym oczywiście projekcie, w tym rozdziale. Mamy do wyboru w postaci wszystkie, które żyją aktualnie. No i naszym zadaniem jest wytypować w tym rozdziale akurat trzy ofiary i 3 morderców potencjalnych. No i typy na ofiarę zamykają się w momencie, kiedy już się zaczyna robić ostro. Więc myślę, że jak już zaczynamy chodzić i widzimy, że ktoś zginął, a nie wiemy jeszcze kto, no to już jest za późno typowanie. Więc można, powiedzmy, do odkrycia ciała, ale też z pewnymi wyjątkami. Z kolei jeżeli chodzi o mordercę, to do zamknięcia śledztwa. Czyli jak już się proces zaczyna, to już musi być wytypowany. Typujecie, nagrody za to nie ma, poza własnym takim zadowoleniem. No i tak, ja zazwyczaj typuję całkiem dobrze, ale jest to zabawa, więc jak ktoś nie chce, to spoko. No i ja powiem tak, na pewno wśród typów na ofiary w tym rozdziale dam Ewę. Myślę, że warto. Może przejdźmy po liście. Wolfgang myślę, że przeżyje. Damon myślę, że przeżyje. Grace... Popłakałbym się, ale myślę, że przeżyje. Jecik myślę, że też mógłby być, ale myślę, że Jet mógłby być mordercą. Dalej. Chociaż Jet jako ofiara byłby ciekawy. Czekajcie. Dam Jeta jako ofiarę. Bo jakby, powiedzmy, znaleźli jego ciało gdzieś, to mogliby nawet nie wiedzieć, że to jest on, bo nie wiedzą, jak on wygląda. Dalej Ewa, no to jest już dana jako ofiara. Toshiko jako potencjalna... Nie, no Toshiko jeszcze pożyje. Ulysses też chyba pożyje. Cassidy myślę, że przeżyje na pewno. Desmond... Chociaż...
powiem tak, Desmonda damy jako potencjalną mordercę. Venonę damy jako potencjalną ofiarę, bądź też morderczynię. Czy Kai przeżyje? Kai, Diana, Jean, Eloise, Ingrid. Dobra, powiem tak, moje typy już wam przedstawię, jak wyglądają. Moje typy na razie, one się dość pewnie zmieniały, na razie ciężko coś wyciągnąć z tego większego. Myślę, że tak, ofiarami według mnie na ten moment jest albo Ewa, albo Jet, albo Ingrid. To są moje 3 typy. Jeżeli chodzi o morderców, na razie typuję Desmonda, Venonę albo Dianę. Takie są moje typy, to są osoby, które trochę się pojawiały, które miały coś do powiedzenia, które mogą mieć jakiś motyw. Wolfganga myślę, że na ten moment, że to będzie długi motyw, on będzie jeszcze długo żył. No a ta 6 jest na razie na moim celowniku, ale będzie się to pewnie jeszcze zmieniało. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, moi drodzy. Wiem, że końcówka nie była wymarzona, ale myślę, że czasami też trzeba. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o zostawieniu po sobie śladu w postaci subskrypcji, w postaci jakiejś aktywności. Bardzo będzie mi miło. Pamiętajcie, że skąd się z Garden, to zapraszam was również na inne serie, które są na kanale, zazwyczaj rompowo ogólne, więc warto wpadać. Inne fangany też czasami potrafią fajnie zaskoczyć. No i cóż, zapraszam na Discorda, zapraszam na Twitcha. Wszystkie linki macie w opisie i my widzimy się oczywiście już jutro o godzinie 16 w kolejnym odcinku, gdzie zaczniemy sobie od Free Time Eventu. Ja sobie jeszcze polosuję może te prezenty, zobaczę, na kogo się zdecyduje, jeżeli chodzi o spędzanie czasu, bo chyba nie z każdym mogę spędzać, nie każdy może w ogóle spędzać czas z Damonem. W sumie to jest ciekawe o tyle, że czy to oznacza, że twórcom się nie chciało robić, bo oczywiście taki jest zabieg, no wiadomo, ale może się z czymś nie wyrobili i pomyśleli, że dla paru osób nie zrobił Free Time Eventów, żeby trochę sobie zelżyć pracy. Jest taka opcja, ciężko powiedzieć. Tak czy siak, to tyle. Dzięki wielkie za uwagę, życzę wam miłego wieczorku i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Hej, papa!